Dzień dobry. Cześć! Zaczynamy dzisiaj materiał, który był kiedyś obiecywany, w materiale, który będzie absolutnym białym krukiem. Kto widział, ten widział, kto nie zobaczył, prawdopodobnie już go nigdy nie zobaczy, ale to nic straconego, bo z doświadczenia i wiedzy Mariusza jeszcze skorzystamy, poodpowiadamy na pytania, które padły pod materiałem sprzed pewnie gdzieś 2 miesięcy. 92 rok, otworzyłem serwis w garażu u takiej pani znajomej i od tego się zaczęło. Kurde, jest maszyna, nie? No to jest rower dla mojej wnuczki, kochanego skarbeczka. Ma 2,5 roku, no zobaczymy, czy da radę na tym jeździć. Został jeszcze przeze mnie zrobiony, jak się rower robi na czas, czyli wywalone są wszystkie uszczelki w łożyskach, nasmarowane są oliwką, w suporcie, w tylnym kole, linki stalówki, nierdzewki, posmarowane specjalnym smarem. Ile to waży? 6 kg niecałe. To pierwsze rozgrzewkowe pytanie ode mnie. Ten dźwięk na wejściu, który ja znam sprzed, no myślę, że sprzed 12 lat, to ja go kojarzę. Ile on może mieć? Ten dźwięk 88 rok, może w 89. I to działa? I to działa dalej? Nie wymieniam i dalej ten sam. Jest trochę pęknięty, ale dalej działa. No bo mówię, ja po prostu ten dźwięk kojarzę, jak tu przychodziłem z tą pierwszą ramą, wymęczoną stalówką i nie chciało się... To jest ten sam dźwięk. Dzwoneczków nie było, tylko jest ten dźwięk. Baterię wymieniam co kilka lat, ale dalej jest ten sam dźwięk. Jarek zapytał wtedy, jak dbać o łańcuch, czym i co ile smarować. Ja Ci ułatwię odpowiedź. Dobra. Mega szosowcy, mega drogi rower, czym im posmarujesz i co ile? I no nie, że trup, ale tani rower i czym im. Znaczy generalnie powinien być łańcuch czysty. Czym więcej tego brudu na łańcuchu, czym więcej jest łańcuch nasmarowany wbrew pozorom, tym ten łańcuch się szybciej zużywa. A jak jest łańcuch czysty i jest nasmarowany troszeczkę, to nie łapie tego piasku, a ten piasek jednak zużywa, bo to jest po prostu tarcie tego łańcucha. Szosowcom myje się dokładnie cały napęd, myje się łańcuch, kółka od przerzutek, kasetę, to musi być idealnie czyste i smaruje się smarami woskowymi teraz. To wiemy, że woskowe. Woskowe. A co z tańszymi? Szosa woskowe, minus jest taki, że trzeba to smarować co 100 km. Ale napęd bardzo ładnie działa, bardzo cicho, bardzo miękko przerzuca. Ja sam jeżdżę na takim smarze. Natomiast rowery tańsze, no jest zasada, nie smarujemy łańcucha na całe życie. Po prostu trzeba po troszeczkę ten łańcuch smarować. Ten łańcuch powinien być bardziej czysty, niż bardziej mokry i bardziej zabrudzony. Czyli w zasadzie w tych tańszych troszkę mniej znaczenia, czym ważne, żeby regularnie. Tak, żeby regularnie. Częściej, ale mniej. Wtedy w materiale mówiłeś trochę o DI2, tam o różnych przypadkach, tak jak mówię, biały kruk. No niestety odwołuję się do materiału, który chcielibyście oglądać, ale kto jest na bieżąco i subskrybuje, to by widział. Moi drodzy, i wpadło wtedy hasło odnośnie 10-rzędowego DI2 Ultegry. I Artur napisał: nie było przerzutki Ultegra DI2 10-rzędowej. Był pierwszy Durace 10-rzędowy od serii 6800. Co powie na to ekspert? Wiesz co? Moment, ja mam katalogi od 91 roku, wszystkie Shimano. To zaraz sprawdzę i będziemy wiedzieć już wtedy na 100%. Może się myliłem, nie wiem. W międzyczasie Mariusz szuka i ja wam podpowiem, korzystając z tego, że jestem człowiekiem z internetu, zanim zadałem to pytanie, to sobie wygooglowałem i była grupa 6770 i to była Ultegra 10-rzędowa, występowała w 2012 roku. Zatem jak widzieliście, potwierdzone jest. Ten sam Artur też napisał o targach w Poznaniu bicykl. Kojarzysz coś takiego? Nie byłem. Nie. Ale ciężko coś jechać na wszystkie, nie? Wiesz co, ja przeważnie jeździłem, były najpierw targi w Katowicach. To ma 30 lat już teraz. To jest 93 rok. Nie żeby coś, ale po tym papierze widać. I dobrze, że widać, bo ma wartość. To były pierwsze targi, były w Katowicach. Przez kilka lat było w Katowicach. Później były targi w Zabrzu. Później na jakiejś hali było. I później były w Kielcach targi. Ale jak chcecie, żeby Mariusz poopowiadał wam więcej o targach, to możemy zrobić z tego osobny materiał, a teraz wracamy do ciągu dalszego pytania. Możemy zrobić materiał o targach, w ogóle o jakichś tam, jak były te targi. Ja mam widziałem albumy ze zdjęciami. Tak, mam zdjęcia, przede wszystkim mam zdjęcia z Katowic, mam zdjęcia takich rowerów kultowych, naprawdę już taki, wiesz, amortyzator tam 6 cm skoku, to był downhill. No. Także jak jesteście ciekawi, łapka
Łapkujcie i piszcie w komentarzach. Nad tym pomyślimy. Wrzaskun zapytał, dlaczego na serwisie nie gra muzyka. No niestety odpowiedź jest jakże prosta. Do materiału prawa autorskie i te sprawy, ale normalnie gra. Jest klasycznie, to jest pełnoprawny serwis. Mogę tylko dodać, że lata 80. grają przede wszystkim. No, moja młodość, no. Mariusz pisze, że ma 40 lat i czy również Mariusz mógłby go adoptować? Ale co do nauki na serwisie? Bierzesz nowych adeptów? Wiesz co, myślę nad tym, żeby zacząć może jakieś takie szkolenia robić. No, na razie pomagam kilku osobom, żeby to jakoś ten serwis zaczęły ogarniać, coś podpowiedzieć, coś, no zastanawiam się może nad tym później, no. W końcu 30 lat doświadczenia, chciałbym to komuś przekazać, no, żeby to nie przepadło, żeby to się nie zmarnowało. Także jakby były jakieś szkolenia. Ja jestem pierwszy w kolejce i jak się o nich dowiem, także pierwsze miejsce jest zajęte, ale kolejne jakbyście chcieli są dla Was. Dominik zapytał, czego na początkach serwisowania unikać, czym się kierować? Z czego Ty się uczyłeś? Może przekształcę to pytanie w ten sposób. Czego ja się uczyłem przede wszystkim, jak się na targi jeździło, rozmawiało się z ludźmi, gdzie byli mechanicy, którzy coś tam więcej umieli ode mnie. Tak było, nie było internetu, były dużo technicznych katalogów było. Czego unikać? No, po prostu precowe trzeba zapłacić. Są pewne rzeczy, które trzeba robić pomału, powoli, na których trzeba się nauczyć, a no dzisiaj jest jednak dużo łatwiej. Jest internet, jest YouTube, jest dużo materiałów, jest dużo więcej szkoleń niż dawniej było. No, a na początkach serwisowych ja mogę tu dołożyć, że właśnie robić przeciwieństwo pewnie troszkę Mariusza roboty, żeby unikać tych mega drogich rowerów. Bo tam jak już nam coś rąbnie, to może się okazać, że roczna praca na serwisie, takim początkującym, może się odwrócić w roczne odrabianie pracy, bo będziemy odrabiać to, co zepsuliśmy. Dokładnie tak. Z tym, że też może się nie bać takich rzeczy. Może jak ktoś ma rower rzeczywiście drogi, zapytać kogoś, jak to się robi. Ja Wam powiem, jaki ja miałem na to patent, bo wiadomo, że tej amortyzacji jest sporo. Dużo modeli, których powychodziły, były przez rok i jak się bałem jakiegoś modelu typu Cane Creek Double Barrel Inline, to po prostu szukałem uszkodzonego, kupowałem uszkodzony, taki niezdatny do jazdy za 150, rozbierałem, uczyłem się go i jak go widziałem kolejny raz, no to już nie czasem gaciami, nie? Dokładnie tak. Michał zadał takie zahaczające o to, o czym mówiliśmy już pytanie, ale myślę, że warte rozwinięcia. Czy na początku, serwisu, mówiłeś, że był w garażu, niewiele dalej, u bardzo miłej pani, ale nie na początku miałeś te wszystkie narzędzia. Oj nie. Czy na początku była jakaś dywersyfikacja, że pracowałeś gdzie indziej, a to robiłeś po godzinach? Jak to wygląda? Same początki. Tak. Same początki były takie, że ja pracowałem w zakładzie, naprawiałem autobusy po prostu. Byłem mechanikiem, bo jestem z wykształcenia mechanikiem i po pracy przychodziłem do serwisu i takie były początki. Ile lat, tak? 3 lata. I tam pełny etat, a tu pełny etat. Tam pełny etat, tu pełny etat, prawie po 18-19 godzin przez 3 lata, a później się to już tak rozwinęło, że już zdecydowałem się na pełen serwis już. A potem klucz do klucza i wygląda to tak. Generalnie klucze są zbierane przez 25 lat. Tymi najstarszymi kluczami to ja już nie pracuję, bo już nie ma takich komponentów, żeby to pracować. To one mają gdzieś 94, 95 rok. Nowych narzędzi... Co jest najnowsze? Domyślam się, że najnowsza jest pewnie praska. Ja wiem, że to jest najnowsze. To jest najnowsze. Tak. Co najnowsze? Najnowszy jest stojak. Ma 4 lata. Oczywiście jest zrobiony przeze mnie troszeczkę inaczej niż jest fabrycznie. Trochę był nieergonomiczny, a ja sobie dorobiłem kolega, który jest elektronikiem, dorobił pilota i ten stojak jest na pilota, żeby było łatwiej. Ja jestem sam i ten stojak po prostu jest za drugiego pracownika. Jak często korzystasz z internetu, żeby poszerzyć swoją wiedzę? Nie wiem, dostajesz jakąś część tu na przykład? Rzadko.
Powiem Ci, że naprawdę ja nie jestem jakiś taki, żeby wiesz, z tych młodzieży taki, co wiesz, przeważnie na internecie siedzą, ale naprawdę powiem, że rzadko korzystam z internetu. Czasami jak muszę sobie coś przypomnieć, bo nie wszystkie rzeczy człowiek pamięta, no to musiałbyś mieć głowę taką jaką i nie wszystko pamiętam, to jakąś taką delikatną podpowiedź, ale naprawdę bardziej dzwonię do kolegów na serwis niż korzystam z internetu. A zadałem to pytanie ja, dlatego że Dominik z On The Bike, który w świecie internetowo-serwisowym jest bardzo popularny. On robił już tutoriale takie jak ja robię 8 lat temu, ale on zadał pytanie, jak często kombinowanie własnych narzędzi było skutkiem braku dostępności lub horrendalnych cen oryginałów, a jak często była to prywatna inicjatywa, by ulepszyć, ułatwić sobie proces serwisu, robiąc narzędzie, którego producent nie przewidział. Znaczy teraz generalnie dostępne są narzędzia i wiele narzędzi można już kupić już gotowych przez firmy, które robią, ale jest takich parę rzeczy, jest takie jakieś tuleje do wprasowywania. No, to jest na przykład wszystko toczone. Bo oryginalne troszeczkę są inne, a to jednak ułatwia, bo jest lepsze prowadzenie tego, na przykład supportu Pressfita. Tam jest ta taka osłona plastikowa. To wchodzi w osłonę, ta osłona się wtedy już nie, tam wiesz, jakby nie zwichruje i ona ładnie wchodzi. Także trochę jednak narzędzi zawsze trzeba sobie samemu zrobić przez tokarza. Z mojego takiego trochę doświadczenia mogę tutaj dopowiedzieć, że teraz, w obecnych latach, jest często tak, że ja w katalogu widzę narzędzia, które nie pomyślałem, że mogłyby mi się przydać. A kiedyś, domyślam się, jak Ty zaczynałeś, było to zupełnie w drugą stronę, że nie było tych narzędzi i trzeba było je dorabiać. Tak, Troszkę się pozmieniało, ale tak jak mówisz, no cały czas są takie narzędzia, które no my zobaczymy. Tak jakby tu jeszcze troszkę można poprawić, bo tych narzędzi jest dużo, zawsze pole do poprawek zawsze się znajdzie. Nie? Andrews pyta, najbardziej lojalny klient. Co za to ma, że jest od tylu lat? Znaczy, najbardziej lojalny klient, no zawsze ma zrobiony rower na drugi dzień. Okej. To jest, myślę, że to jest najbardziej korzystne dla tego klienta, bo niestety w sezonie trzeba czekać na naprawę roweru, a ten lojalny klient zawsze ma ten rower naprawiony na drugi dzień, na trzeci dzień, jeśli naprawdę dużo pracy jest, ale no to tak się tak... A ile lat lojalny klient, taki, którego pamiętasz, który najdłużej? No 10-15 lat. Czyli masz takich klientów, Mam którzy takich klientów. dorastają z tobą, jakby nie było. Tak. Oj, to dużo jest takich, wiesz. Przychodzą na przykład z rowerami swoich dzieci. SLC zapytał, bardzo techniczne pytanie. Co z sztycami? Smarować, nie smarować, czy to zależy? O, to jest dużo teorii na ten temat. Osobny film. Też można by było zrobić. Wiesz co, ja smaruję sztyce. Smaruję sztyce karbonowe, no to tą pastą do karbonu. Sztyce jednak powinno się ją raz do roku wyciągnąć, Ruszyć. chociażby przeczyścić i wsadzić ją z powrotem. Bo później się okazuje, że sztyca zapiecze, nie ma jak tego wyjąć, trzeba to rozcinać tą sztycę. Także myślę, czy smarować, czy nie, raczej ją wyjąć raz na rok, zaznaczyć sobie mazaczkiem pozycję sztycy, żeby nie zmieniać, wyjąć, wyczyścić i wsadzić z powrotem. I smarowanie nie będzie konieczne. A jak Wam już sztyca wjeżdża, mimo dopasowania i tak dalej, to jest w ogóle zupełnie osobna historia serwisowa. O tym można byłoby gadać i gadać. I kolejne też powiązane, Braga zapytał, jak jest taka mega zapieczona sztyca. Ja widziałem na internecie te prasy do wyciągania cuda. Robiłeś coś takiego, czy nie było potrzeby? Kiedyś sztycę wyciągałem, tylko na szczęście była chyba karbonowa sztyca, ale rama była aluminiowa. I przeciąłem ją wzdłuż, bo jednak wiesz, no jest to strasznie pracochłonne i dużo czasu to zajmuje. Obciąłem ją równiutko z ramą i po prostu brzeszczotem ją przeciąłem wzdłuż, bo wtedy czujesz, jak już tniesz jakby po aluminium, bo jednak ten dźwięk jest inny. Ona puściła i udało się to wyjąć, ale to jest naprawdę... No, ile razy męczyłeś się z czymś takim? 2 razy chyba tylko się męczyłem z tym, ale to jest na kilka godzin roboty. Jak jest drogi rower, jest ten, to jeszcze, tak, to... Ile najwięcej zapłacił klient jednostkowo za, nie wiem, tu chyba pewnie złożenie roweru wyszło najdrożej, bo to jest bardzo ogólne pytanie. No to czasami w dziesiątkach tysięcy, jak szosowy rower, jak się składa. No to zależy, na czym klient chce rower. No. Uspokoimy Was, jeśli chodzi o to pytanie, nie ma górnej granicy. Nie ma górnej granicy, nie ma. Bo jak sobie coś wymyśli, jakieś komponenty z karbonu czy z tytanu, czy jakieś koła, wiesz, za 20 czy 25-30 tysięcy, to generalnie to jest
Myślę, że granica jest 120-140 tysięcy za rower. Od razu przerobię to pytanie na troszkę ciekawsze, mi się wydaje. To jaka usługa u Ciebie jest najdroższa? Ale taka jednostkowa. No bo wiadomo, jak jest dużo linek, to wymienianie linek wychodzi drogo. Tak, ale to ja wiem. No może centrowanie karbonowych kół. No bo to jednak jest, trzeba precyzyjnie to zrobić. I narzędzie plus czas, plus jeszcze ten amortyzacja ziomek. po prostu tego, że jak coś się skrzani, usługa kosztuje. Tu jednak. W moim asortymencie tak naprawdę wystarczy wybrać po prostu jakiś drogi amortyzator. Zazwyczaj najdrożej tam w przypadku lewciaków, no to gdzieś 4-5 stówek do 7, nie? To zależy co tam się robi. Zatem, skoro każdy serwis nie tylko mechanikiem, chociaż w tych materiałach, które nie tylko z Mariusza serwisu może będę robił, ja bardzo bym chciał pojeździć po innych serwisach i popokazywać, że serwis to głównie persona, która go tworzy. Klucze to dodatek, ale one też są bardzo ważne. Bardzo ważne. I ja już znam historię. Klucza, który ma ile lat? 20-25 lat i nadal służy. Mi się tym kluczem najlepiej centruje koła. Żadnym innym jakimś markowym, firmowym. Po prostu to jest klucz zrobiony przez rzemieślnika na zakładzie z bardzo dobrego materiału, skoro to wytrzymało już 25 lat. I dalej tym centruje. I tym kluczem mi się najlepiej koła centruje. No nieśmiertelny. To jest, jak jest coś zrobione z dobrego materiału, to przez lata Ci służy i przyzwyczaisz się. Ja ten klucz zawsze muszę mieć, pod ręką. Ten klucz ma zawsze swoje miejsce tutaj. Jak on jest gdzie indziej, to ja szukam tego klucza. Zawsze ma być tu. Przede wszystkim jak robię rower, zawsze później czyszczę narzędzia i odkładam je na miejsce, zanim zacznę robić następny rower. Nie jest tak, że te klucze się walają gdzieś tam po stole i robię następny rower, tylko kończę rower, klucze odstawiam, pomimo, że ten klucz zaraz będę brał do następnego roweru, ale ten klucz ma mieć swoje miejsce, ja z zamkniętymi oczami idę i wiem, że ten klucz tutaj jest. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, chociaż to miało być ostatnie, to mi przyszło na myśl. Ile lat się tego uczyłeś? Tego, żeby odkładać po sobie. Czy miałeś od razu? Może są tacy ludzie, którzy to mają w sobie. No na pewno przez kilka lat to musiałem wyrobić to w sobie, żeby jednak te klucze odkładać, żeby te klucze nie rzucić obojętnie gdzie, a później szukać tych kluczy. Czasami jak są serwisy jakieś takie, gdzie tam wszystko jest tak na kupę rzucone, to też podziwiam tych ludzi, że oni się potrafią tu znaleźć. No to ja jestem jedną z tych osób. Trochę teraz mi się zmieniło, ale na początku potrafiłem zrobić taki burdel, ale to wynikało troszkę, już wiem z czego, już wiem nad czym pracować, teraz to już w ogóle, jak robię sobie u siebie w domu dla siebie swój rower, czyściutkie rączki, no bo człowiek zwraca na to uwagę, ale na początku, ten pierwszy, drugi sezon, jak kiedyś pracowałem w serwisie rowerowym, to nie wiedziałem w co ręce włożyć i to by mi nie zajęło dużo dłużej. Teraz już to wiem, a wtedy myślałem, nie ma czasu, klucz tu, a potem szukanie go zajmowało dłużej. Pozorom to, że nie ma czasu, ale to właśnie to jest to, że jak odłożysz ten klucz na swoje miejsce, to znalezienie tego klucza zajmuje mniej czasu niż szukanie go w sterty tych wszystkich kluczy. A odłożenie tego klucza zajmuje niewiele czasu i później wiesz, że ten klucz jest na swoim miejscu, zabierasz go, a nie szukasz go. Takim miłym oto akcentem i pouczającą lekcją kończymy dzisiejszy materiał. Ja bardzo dziękuję Mariuszowi. Dzięki. Wy się tam produkujcie. Wszystkich, którzy będą oglądać ten film. Produkujcie się w komentarzach, bo to jest pole do popisu dla Was i myślę, że jeśli będzie zainteresowanie, a to będzie, to będziemy produkować dalej. Jeśli ktoś będzie chciał jakieś... Chyba że macie propozycje co do innych serwisów, które moglibyśmy odwiedzić. Trzymajcie się, cześć!